Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty. Niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Rosji i o Władimirze Putinie, o tym, jaką strategię ma na najbliższe miesiące, jaką strategię ma wobec Zachodu, jaką strategię będzie miał wobec Donalda Trumpa, ale również wobec Polski, Ukrainy. O tym wszystkim porozmawiam za chwilę z moim gościem. Jak zawsze bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy wspieracie Układ Otwarty. Bardzo dziękuję patronom. Kto chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję też bardzo mecenasom, których bardzo pozdrawiam i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Marek Mękiszak, kierownik zespołu rosyjskiego Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Co Putin teraz ma zamiar zrobić? A rozmawiamy niedługo po objęciu władzy przez Donalda Trumpa. Czekać na ofertę, która będzie zbliżona dla rosyjskich żądań, których lista jest długa i bardzo radykalna. No ale ta oferta zapewne nie będzie zbliżona do rosyjskich żądań. No wygląda na to, że nie jest, ponieważ z reakcji rosyjskich, które już wcześniej nastąpiły, wynika, że to, co na stół położono, to jest zawieszenie kwestii członkostwa Ukrainy w NATO na około 20 lat i de facto akceptacja rosyjskiej okupacji na tych terenach, które Rosja do tej pory zdobyła. I to jest w zasadzie tyle, co wiemy z samych wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Rosji, Sergieja Ławrowa, na temat tego, jak oni odczytują amerykańskie propozycje i jasno też powiedział, że to ich nie zadowala. I w związku z tym dzisiaj już wiemy, że nie udało się zakończyć wojny w dobę po objęciu rządów przez Donalda Trumpa. Teraz już padają informacje, że generał Kellogg, który ma być specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa do spraw rozwiązania, zatrzymania wojny na Ukrainie, ma 100 dni, ale też nic nie wskazuje na to, żeby w ciągu tych 100 dni udało się cokolwiek osiągnąć, jeśli te oczekiwania są tak rozbieżne, bo chyba nic nie wskazuje na to, żeby dzisiaj Putin był gotowy do ustępstw. Czy coś wskazuje? Tak, rzeczywiście na dziś nic nie wskazuje, żeby Putin był gotowy do ustępstw i jak się wydaje, wynika to z jego diagnozy, jego ludzi, diagnozy sytuacji. A ta diagnoza w skrócie wygląda tak. Sytuacja na Ukrainie jest coraz gorsza. Nie ma jakiegoś wielkiego załamania frontu, ale w zasadzie każdego dnia linia frontu się przesuwa bardziej na zachód. Ukraińska armia, oczywiście rosyjska również, ponoszą straty, mają coraz większy problem z zaopatrzeniem, przede wszystkim z personelem, z siłą ludzką, ze względu na straty i brak rotacji. A z kolei w państwach zachodnich, które w dużej mierze wspierają Ukrainę i dzięki którym w dużym stopniu Ukraina jest w stanie się skutecznie bronić, coraz mniej jest chęci do kontynuowania wsparcia. Jest powszechne dosyć oczekiwanie, że wojna się skończy, przynajmniej w wielu państwach, w wielu elitach. I jest takie przekonanie, że nie da się wymusić tak naprawdę sukcesu ukraińskiego poprzez wsparcie Ukrainy.
i w związku z tym trzeba szukać możliwości, jak doprowadzić ten konflikt do zakończenia, a to oznacza tak zwany kompromis, czyli obydwie strony muszą ustąpić. Rosną wpływy sił populistycznych, zmieniają się kolejne rządy kolejnych państw europejskich przyjmują inne stanowisko wobec Rosji, wobec sankcji wobec Rosji, są coraz bardziej krytyczne, coraz bardziej pragmatycznie nastawione do Rosji. No i mamy sytuację w Stanach Zjednoczonych, mamy wielką zmianę, mamy prezydenta, który tak naprawdę koncentruje się w dużej mierze na problemach wewnętrznych, który bardzo asertywnie deklaruje działania dosyć radykalne, uderzające w swoich sojuszników i partnerów, prowadząc do wzrostu napięcia i wiele jeszcze innych czynników. Oczywiście to jest tylko część prawdy, bo tak naprawdę rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana, jest wiele czynników, które działa przeciwko Rosji, ale wydaje się, że to generalne założenie Putina jest takie. Na dzień dzisiejszy i sytuacja taktyczna, i dynamika sytuacji politycznej, bezpieczeństwa jest korzystna dla Rosji. I w związku z tym Rosja ma wystarczające środki, wystarczającą determinację, żeby przeczekać Zachód i doprowadzić do jego zmęczenia w kolejnych miesiącach. I tak naprawdę nawet jeżeli zostaną wprowadzone, o czym się mówiło i czego również nie wykluczył sam prezydent Trump, nowych sankcji wobec Rosji, i nawet jeżeli doraźnie nastąpi dozbrojenie Ukrainy, o czym też mówiono jako potencjalnym ruchu, to wszystko może pomóc na najbliższe miesiące, ale nie będzie w stanie tak naprawdę strategicznie dokonać przełamania. I Rosja chce wszystkim pokazać, że jej determinacja, jej zaangażowanie, jej gotowość do poświęcenia jest po prostu większa i tego typu działania nie zmienią strategicznie sytuacji. To jest, rozumiem, analiza Władimira Putina. No ale kiedy pana słucham, to ta analiza jest... Trudno się z którymkolwiek z tych zdań nie zgodzić. Tak jest, jak pan mówi, czy jest tak, jak Putin myśli, nie? Czy ta analiza jest prawidłowa. Ale pan wspomniał o tym, że są też rzeczy działające na niekorzyść Rosji, tak? To proszę powiedzieć o tej drugiej stronie. Oczywiście, bo tych czynników jest wiele. Przede wszystkim Rosjanie usiłują stworzyć takie wrażenie. Wielokrotnie retoryka to pokazuje, też inspirowane przez Rosjan różne publikacje, które sugerują, że sankcje zachodnie nie mają większego wpływu na rosyjską gospodarkę, że generalnie Rosja jest silna, zwarta, gotowa i ma się dobrze. Ma też bardzo silnych sojuszników, którzy ją wspierają i w zasadzie, krótko mówiąc, teza jest taka, z Rosją nie da się wygrać. Tymczasem to już sytuacja jest bardziej kontrowersyjna. Tymczasem sytuacja wygląda bardziej skomplikowanie, przynajmniej tak to trzeba powiedzieć. To znaczy sankcje działają, one mają bardzo poważny koszt. Bardzo trudno jest to obliczyć, ale tak naprawdę niektórzy mówią 160 miliardów, niektórzy mówią o jakichś większych sumach. To jest trudno obliczyć, ale chodzi o koszty niezrealizowane. To znaczy, jakie dochody Rosja by miała, gdyby nie zachodnie sankcje. Te dochody byłyby olbrzymie. Więc te relatywne straty są bardzo poważne. Rosja ma bardzo poważny problem z handlem międzynarodowym, głównie dzięki sankcjom finansowym amerykańskim, zwłaszcza sankcjom wtórnym, tak zwanym, czyli uderzającym w państwa trzecie potencjalnie. Rosja ma problem z rozliczaniem płatności w handlu. Miała bardzo duże trudności, do dziś do końca nierozwiązany problem z Indiami, gdzie zalegało prawie 40 miliardów dolarów na kontach w rupiach, które trudno było konwertować ze względu na sankcje amerykańskie.
Ograniczane są możliwości rozliczeń nie tylko z państwami zachodnimi, ale na przykład tureckie banki, chińskie banki główne nie akceptują na przykład rosyjskich kart płatniczych i generalnie boją się transakcji z Rosją, ponieważ obawiają się amerykańskich sankcji. Dlatego te transakcje odbywają się przez łańcuch pośredników albo za pośrednictwem takich małych instytucji, co podraża koszty. To za to wszystko trzeba płacić. Owszem, sankcje technologiczne, kolejny problem poważny dla Rosji, spowodowały w wielu miejscach prymitywizację produkcji, na przykład samochodów. I znowu, można to próbować obchodzić. Co to znaczy prymitywizacja produkcji? No to znaczy na przykład, że nie ma oryginalnych części serwisowych do samochodów. Początkowo produkowała Rosja własne samochody bez poduszek powietrznych, z jakimiś bardzo zubożonymi elementami, na przykład elektroniki. Teraz głównie ze względu na import chiński sytuacja się trochę polepszyła, ale ciągle jakby masowe towary wysokotechnologiczne Rosja musi pozyskiwać poprzez państwa trzecie, poprzez rynek wtórny. To wszystko zwiększa koszty. Jeżeli Rosjanin bogaty chce mieć nowego iPhone'a, to będzie go mieć. Jeżeli chce mieć nowy zachodni samochód, to będzie go mieć. Ale koszty tego będą znacznie większe i również możliwość na przykład serwisowania również, czy gwarancji, realizacji gwarancji będzie bardzo problematyczna. Ale czy to jest problem dla Władimira Putina? To czy ktoś Nie, sobie będzie to musiał kupić właśnie, droższy samochód to czy nie jest droższego problem dla iPhone'a? Władimira Putina na razie, w tym sensie, że jemu zależy na tym, żeby części, podzespoły mikroelektronika trafiały do rosyjskiej broni i to niestety się dzieje. Były problemy, Rosja miała spore problemy z tym, ale znalazła różne, bardzo skomplikowane metody obchodzenia tych sankcji poprzez znowu łańcuszek różnych podmiotów, fałszywy eksport, w sensie eksportujemy formalnie gdzieś do jakichś krajów w Azji, czy na przykład firmy z Hongkongu kupują, a potem jakimś dziwnym trafem to się znajduje w Rosji i trafia do rosyjskich rakiet. Więc to jest priorytet dla Putina i to jest realizowane. Ale gospodarka rosyjska ma jednak sporą zadyszkę. Mamy inflację, której nie daje się opanować. 9% to się wydaje mało, ale tak naprawdę odczuwalna inflacja ze względu na rozłożenie tych cen, wzrost kosztów lekarstw, części żywności, tak naprawdę jest znacznie wyższa i budzi niezadowolenie. Bank centralny nie jest w stanie tego zahamować ze względu na priorytety państwa, które wspierają gospodarkę wojenną. Mamy wzrost w ciągu roku stawki podstawowej procentowej z 9 do 21%. Mimo tego dalej inflację nie udaje się zdusić. Mamy deficyt siły roboczej, ponieważ z jednej strony część ludzi po prostu poszła na front, czy poprzez mobilizację, czy poprzez dobrowolne zgłoszenie. Migrantów, którzy stanowili znaczący zasób siły roboczej, jest mniej ze względu na słabszy parytet wymiany rubla i obawę o przymusowe wcielenie do armii rosyjskiej. No i także pewne różne demograficzne trendy. Więc Rosji brakuje. W zeszłym roku duży szum wzbudził taki raport Rosyjskiej Akademii Nauk, który na podstawie badań ankietowych stwierdził, że w Rosji prawie 5 milionów wakatów w gospodarce na 70 milionów pracujących jest i że około 90% rosyjskich firm raportuje o tym, że poszukuje pracowników. Brakuje w Rosji
zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych pracowników. Brakuje ludzi do usług podstawowych komunalnych, brakuje informatyków, brakuje wysoko wykwalifikowanych robotników, których zasysa i którym coraz więcej płaci sektor zbrojeniowy. I to wszystko rodzi problemy i rodzi napięcia. Do tego dochodzi, co wcale nie jest zjawiskiem pozytywnym, uzależnienia od chińskiej gospodarki Rosji. W tej chwili obroty handlowe Rosji w około 35% to są obroty z Chinami, to są oficjalne dane. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której 1/3 mniej więcej handlu rosyjskiego odbywa się w chińskich juanach, a z Chinami szacuje się w 75%. I generalnie Rosja w coraz większym stopniu uzależnia się od chińskich pieniędzy, od chińskich technologii, a generalnie od Chin jako państwa. Z jednej strony to pozwala jej przetrwać, to jest ta kroplówka, która podtrzymuje rosyjską gospodarkę, ale z drugiej strony generuje napięcia. Rosja nie jest z tego zadowolona, nawet rosyjska elita jest wyraźnie z tego powodu niezadowolona i to jest dla Rosji problem. Więc oczywiście trzeba jasno sobie powiedzieć, te problemy liczne, które Rosja ma, nie spowodują, że ona wstrzyma wojnę. Pan powiedział o tym 2 czy 3 razy użył pan słowa, że to budzi napięcia, tak? Że trudna sytuacja, tam brak pracowników, brak rozmaitych części, ceny, stopy procentowe, relacje z Chinami. Dobrze, ale jakie są tego objawy tych napięć? Znaczy, gdzie te napięcia są? Czy one się wyrażają w tym, że ktoś wyraża swoje niezadowolenie i ktoś może to swoje niezadowolenie okazać bardziej publicznie? Gdzieś coś się tli pańskim zdaniem? To jest tak, że oczywiście to znajduje swoje ujście nawet w takich kanałach, które są całkowicie kontrolowane przez rosyjskie państwo. Raz do roku mamy do czynienia z takim rytuałem pod tytułem telekonferencja Władimira Putina, jego rozmowa z narodem, Tak. co polega na tym, że przez kilka godzin Władimir Putin odpowiada na pytania zatroskanych obywateli z różnych regionów. Oczywiście to wszystko jest moderowane, to wszystko jest filtrowane, nie dopuszcza się żadnych nieprawomyślnych wypowiedzi, ale nawet z tych dopuszczonych wynika, że jest ogromna lista i powtarzająca się lista problemów, z którymi ludzie przychodzą i apelują do wodza, żeby te problemy rozwiązał. Tych problemów jest wiele, ale na czele tej listy są ceny, jest dostępność lekarstw, jest problem z kredytami mieszkaniowymi, na które nie stać w tej chwili większość Rosjan. Jest mnóstwo problemów z infrastrukturą. Jest generalnie też pauperyzacja całych mas ludności, która mimo, że korzysta z tej wojny częściowo, no bo ci, którzy się zdecydowali zgłosić, ich rodziny otrzymują znaczące benefity i co jest ciekawe, one rosną. Ponad dwukrotnie wzrosły wypłaty średnie dla zaciągających się do rosyjskiej armii, co pokazuje, że... Są w tej chwili ile im płacą za... Rekordowe wypłaty jednorazowe plus bonus za rok i dodatki regionalne to jest jakieś 2,5 miliona rubli, czyli $25,000. Za to, że się ktoś zapisze, pójdzie do armii. Zapisze i co jest to, co dostaje w ramach pierwszej wypłaty plus za pierwszy rok służby. A miesięcznie ile oni dostają? Normalnie na prowincji Rosjanie zarabiają w granicach 30, 40, 50 tysięcy rubli, no czyli powiedzmy mniej więcej 500
700 Euro. dolarów. A tutaj 25 tysięcy, ale to jest za rok, czy to jest jednorazowa wypłata? Część z tego to jest wypłata jednorazowa. To na ogół wynosi około 1 miliona, czy ponad 1 milion rubli, czyli jakieś 10 tysięcy dolarów. I to są kwoty, z których wiele z tych ludzi zarabia w ciągu wielu lat. W związku z tym to jest naprawdę bardzo A i dostaje duże. z góry, to wiadomo, że może Dostaje na nie za konto. długo powalczyć. Dostaje na konto. Dostaje z góry, rozumiem. Tak. Ale Czyli średnia... nawet jeśli jest zabity, to rodzina to... Część ta jednorazowa wypłata jest oczywiście natychmiast wypłacana, ona jest wypłacana na konto, z którego może korzystać również rodzina i to są, co jest ważne, ponieważ przeżywalność tych osób średnia jest kilka tygodni. W związku z tym, rodzina może przynajmniej z tej kwoty, która została początkowo wypłacona, korzystać. Korzysta też z rosnącej liczby benefitów, bo na przykład... A są też benefity za odejście z tego świata? Jest wypłata grobowego tak zwana, tak, która również jakby w podobnej skali się odbywa. Są poza tym coraz więcej jest preferencji, to znaczy mamy na przykład ulgi kredytowe w tej chwili wprowadzone dla rodzin, dla weteranów i ich rodzin. W tej chwili rozpatrywane jest nowe ustawodawstwo, które będzie dawać priorytet im w zatrudnieniu na określone stanowiska, przede wszystkim państwowe. Rodzin. Czy weteranów i członków pod warunkiem, że będą mieć szansę zostać weteranami. jeżeli przeżyją, tak. A czy jest Ale chciałem jedną rzecz podkreślić. O czym to świadczy? Po pierwsze, to świadczy o determinacji, ale też świadczy o tym, że bardzo władza w Rosji chce uniknąć kolejnej przymusowej mobilizacji. A co to znaczy? To znaczy, że władza, mimo że ta poprzednia mobilizacja częściowa, z której oficjalnie wzięto 300 tysięcy, a nieoficjalnie 500 000 w 2022 roku jesienią, była działaniem wymuszonym i była działaniem uznanym za politycznie ryzykowne. To znaczy, że jeżeli oni nie chcą tego powtarzać, to znaczy, że gdzieś jednak się obawiają konsekwencji społecznych i politycznych. Zwłaszcza w dużych miastach. Krótko mówiąc, oni wiedzą, Kreml wie, że ludzie są wkurzeni, że ludzie są niezadowoleni, chociaż są też tacy oczywiście, którzy na tej wojnie, jest ich niemało, korzystają i są z tego tytułu zadowoleni, ale jednak widać, że wbrew tym deklaracjom jest z tyłu głowy ta obawa o ryzyko polityczne. I dlatego wszystkie te drobne kwestie, o których rozmawiamy, zwiększają na dłuższą metę ryzyko polityczne. Jeżeli budżet rosyjski w tej chwili oficjalnie ma wydawać w tym roku 43% na obronę i bezpieczeństwo wewnętrzne, a realnie to jest ponad połowa budżetu, to jest potężne obciążenie. Jeżeli w związku z tym o 16% obcinane są wydatki socjalne państwa, to jest problem. Oczywiście można to ciągnąć, ale to nie jest tak, że to jest bez konsekwencji. Tak dobrze sobie przypomnieć, że my na zachodzie, w zachodnim świecie, prawda, my mówimy, że Polska jest takim czempionem, bo wydaje ponad 4%, a tam jest ponad 50%. Budżetu. Natomiast jeśli chodzi o PKB, to w tej chwili realnie będzie to powyżej 8%. Mówi pan o Rosji. PKB, tak, w Rosji. Okay. W Rosji, tak. To jest 8% PKB, okej. Tak. Czy ci ludzie, którzy bo rozumiem, że to ciągle są głównie ludzie z małych ośrodków, ze wsi. Czy tam już dociera wiedza o skali ofiar? I czy nie słyszą od sąsiadów, że tutaj poszedł Żenia, Wania i ktoś tam i nie wrócił? Czy ta wiedza o tym, że ta służba będzie krótka prawdopodobnie, dociera już do ludzi, czy to jeszcze ciągle jest propaganda znakomicie przykrywa? Wydaje się, że do większości dociera, bo to jest to jest pewien paradoks w Rosji, że nawet ludzie, którzy deklarują i którzy nawet szczerze deklarują poparcie dla wojny i dla Putina, sami nie wierzą tak naprawdę w te oficjalne informacje z reguły, które im władze podają.
I jeżeli chcą się dowiedzieć bardziej rzetelnej informacji, oni ją znajdują. To nie jest tak, że w Rosji nie da się dotrzeć do informacji, mimo cenzury w mediach oficjalnych, mimo blokad stron internetowych, to ciągle osoby, które mają taką chęć, mają możliwość dotarcia do takiej informacji i do niej docierają. Na przykład rodziny osób zaginionych, czy takich, których los jest nieznany, którzy albo zginęli, albo właśnie są uznani za zaginionych, szukają informacji, szukają wszelkiej informacji. Przy okazji oczywiście dowiadują się o bardzo wielu rzeczach. Oni się z tym godzą, no bo to jest niestety, pamiętajmy, znaczy to są realia państwa, które jest państwem, o którym mówimy często, że jest autorytarne, ale to jest już państwo neototalitarne. Państwo, w którym za publiczne wymienienie strat rosyjskich, za krytykę wojny, a nawet za repostowanie jakiejś krytycznej uwagi można trafić na kilka lat do więzienia, bo takich wyroków jest wiele. I to są ludzie, którzy uznają, tak jak większość Rosjan, że nic na to nie mogą poradzić. No tak, ale czym innym jest nie buntowanie się i nie pisanie jakichś manifestów na Facebooku i schowanie się do swojej dziury, a czym innym jest wysyłanie męża, brata, syna na wojnę, kiedy prawdopodobieństwo tego, że nie wróci, jest potężne. Tak, ale mamy do czynienia z dosyć brutalną sytuacją. To znaczy często ci mężowie mają problem uzależnienia od alkoholu, są przemocowi i generalnie stwarzają wiele problemów dla rodziny. I mają problemu z utrzymaniem. W związku z tym Mówiłaś, że jeszcze kaska leci. wysłanie go i do tego jednorazowy, poważny zastrzyk finansowy i perspektywa również uzyskania dodatkowych benefitów naprawdę w szeregu wypadkach jest pozytywnym rozwiązaniem, jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało. Brzmi to koszmarnie, no ale taka jest Rosja. Jakie są jeszcze, jakie zasoby jeszcze ma Putin? Znaczy, jak długo pańskim zdaniem, zakładając wersję taką, że ta wojna się nie kończy, tak? Znaczy, że ona jeszcze trwa pół roku, rok, półtora. Jak długo Putin jest jeszcze w stanie produkować broń? Bo ja słyszałem też takie opinie, że oni już nie produkują na przykład czołgów, tylko wyłącznie naprawiają te zniszczone. Jak wygląda właśnie ta produkcja militarna, jej zdolności i możliwość jeszcze jakby kontynuowania tego? To jest trudne, ponieważ jak wiadomo, to są informacje tajne. Są jedynie szacunki, które też się różnią, zachodnie szacunki, ale generalnie przyjmuje się, że rzeczywiście, jeśli chodzi na przykład o produkcję czołgów i tego typu podstawowej kategorii uzbrojenia, jakieś 80, przynajmniej może ponad 80% to są modernizowane starsze egzemplarze. Generalnie Rosja w dużej mierze ciągle korzysta z zapasów strategicznych, z zapasów szykowanych na III wojnę światową, zakonserwowanych. I ta produkcja nowych egzemplarzy jest ciągle ograniczona, chociaż systematycznie rośnie. Rośnie produkcja jednak. Tak? Rośnie nowych. produkcja. Wszystkie zakłady zbrojeniowe pracują na 3 zmiany. To jest absolutny priorytet. Natomiast prawdą jest, że w ocenach zachodnich ta produkcja oraz modernizacja jednocześnie nie wystarczają na zaspokojenie 2 priorytetów. Po pierwsze, zastąpienie strat, które ciągle są, chociaż są mniejsze ze względu na inny charakter działań wojennych, ale też na ciągle trwającą militaryzację i zwiększanie potencjału rosyjskiego, bo to, o czym wiele osób zapomina albo nie wie, jest to, że poza tą wojną, która rzeczywiście pochłania znaczącą część potencjału militarnego Rosji, Rosja rozbudowuje ciągle swój potencjał militarny, zwłaszcza na zachodnim kierunku, tworząc nowe jednostki. I te jednostki potrzebują i ludzi, i potrzebują wyposażenia. I chodzi o to, że
Realizacja planu, a Rosja działa jak zawsze według planu. Mamy tak zwany państwowy plan uzbrojenia obecny do końca 2026 roku. Oni mają pewne wskaźniki, które powinni osiągnąć. Na razie wydaje się, że idą mniej więcej zgodnie z planem, ale to wymaga zwiększania produkcji. Nie wystarcza tej produkcji, więc ciągle Rosja w dużej mierze korzysta z zapasów. Wielkim pytaniem jest, na jak długo te zapasy starczą. To jest pytanie, które wszyscy zadają. Problem polega na tym, że jest bardzo trudno to ocenić. Są bardzo różne szacunki, ile te zapasy wynoszą. I to, co jest magazynowane na zewnątrz, jest dosyć prostą rzeczą, bo zwiad satelitarny po prostu robi zdjęcia i liczy. Można to w sztukach wręcz policzyć. Natomiast są też magazyny, które są schowane i trudno do końca, to są naprawdę największe, najbardziej skrywane tajemnice, określić, ile jeszcze tysięcy tych czołgów Rosja posiada. To samo jeśli chodzi o produkcję rakiet, to Rosja systematycznie zwiększa tę produkcję, ale ciągle wydaje się, że to nie jest tyle i w zgodnej ocenie Rosja nie jest w stanie na przykład przeprowadzić wielkiej ofensywy w tym momencie na Ukrainie, ponieważ musiałaby zaryzykować zużycie większości tego sprzętu, który posiada, na to sobie nie może pozwolić. Dlatego odpowiedź na pytanie, jak długo jeszcze, pytanie zasadnicze, jest trudna w odpowiedzi. Często pojawia się to określenie 2 lata, jeszcze 2 lata, ale nie przywiązujmy się do tego, dlatego że te 2 lata, mniej więcej od 2 lat mówi się o 2 latach i to stale się przesuwa. Także nie przywiązujmy się do tego typu cyfr. My do końca po prostu tego nie wiemy, natomiast widzimy, że Rosja ma problemy, bo sięganie do importu zewnętrznego, a Rosja była do tego zmuszona, drony z Iranu, amunicja z Korei Północnej, ostatnio żołnierze z Korei Północnej, którzy mają, mówmy się, bardziej znaczenie polityczne niż militarne, jest jednak dowodem, że zasoby rosyjskie nie są nieograniczone i Rosja ma z tym problem. No, zapewne też dostają coś od Chin, nie wprost, tak? Jak rozumiem, niekoniecznie wprost. To jest wsparcie amunicje, przemysłowe, rakiety. to jest wsparcie wysokotechnologicznych, na miarę chińską przynajmniej, przemysłowych artykułach, ciężarówki, również drony, ale to jest skomplikowany temat, ponieważ mamy do czynienia z masowym importem dronów z Chin, tylko ciekawostka polega na tym, że ten masowy import również jest realizowany przez Ukrainę. W sensie Ukraińcy kupują chińskie drony i Rosjanie kupują chińskie drony. Rosyjskie prywatne firmy po prostu sprzedają wszystkim, kto chce je kupić, chińskie. Natomiast mówi się, i to jest przedmiotem, jakby było do tej pory bardzo takich twardych rozmów między Amerykanami a Chińczykami, kwestia budowy jednak na potrzeby rosyjskie, czy rozwijanie konkretnych już linii produkcyjnych zaawansowanych chińskich dronów, które miałaby Rosja otrzymywać. I to oczywiście jest coś, co potencjalnie budzi duże zaniepokojenie. Generalnie prawdą jest, że Chiny nie udzielają zbrojnej pomocy Rosji jeszcze, i to traktują jako swój argument, że oni są stroną neutralną w tym konflikcie, co nie jest tak naprawdę prawdą. Ale druga strona tego medalu wygląda tak, że dzięki chińskiemu wsparciu gospodarczemu i technologicznemu Rosja tak naprawdę jest w stanie tę wojnę prowadzić, ponieważ w tej chwili ponad 80% eksportu rosyjskiej ropy to są 2 kraje, to są Chiny i Indie. Tak. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, w której to Chinom zależy na zakończeniu tej wojny, że Chiny w zakończeniu tej wojny mogą odegrać jakąś rolę? No mamy na razie dzisiaj, tak, taką sytuację, że zaraz po objęciu prezydentury przez Trumpa Putin rozmawiał z Xi, odbyli wideokola, taka manifestacja, jesteśmy razem. Jednocześnie Trump mówi, no to ja przez Xi będę naciskał, żeby
żeby Rosja zakończyła tę wojnę. No pewnie gdyby nacisnął Xi mocno, to pewnie miałoby to znaczenie. Tylko czy jest pan sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, w której Xi ma interes w tym, żeby tę wojnę zakończyć? No bo dla niego osłabiająca Rosja, no to nic lepszego nie ma. Osłabiona Rosja, to nic lepszego nie może mu się trafić. Może kupować tanio gaz, ropę, sprzedawać im rzeczy, uzależniać politycznie. No, ktoś, kto był kiedyś ich potężnym konkurentem, może nie wrogiem, no w każdym razie jakimś tam konkurentem, czasami wrogiem, czasami partnerem, nagle jest po prostu pomocnikiem, nie? Podnóżkiem. Ja nie jestem specjalistą od Chin, aczkolwiek rozmawiamy z Chińczykami, bardzo wiele takich spotkań z przedstawicielami chińskich think tanków, ale też takich zdecydowanie bliżej władzy położonych i w Polsce i w Chinach w nich uczestniczyłem. Ale posługując się też wiedzą moich kolegów w tym temacie, mogę stwierdzić tak. Nie jest w interesie Chin, wbrew pozorom, szybkie zakończenie tej wojny. Wydaje się, że preferowanym scenariuszem jest kontynuacja wojny niskiej intensywności, albo taki jej przebieg, który by pozwolił na pewne umiarkowane zwycięstwo, sukces Rosji. Czego Chiny nie chcą, to łatwiej o tym powiedzieć. Chiny nie chcą przegranej Rosji, absolutnie, ponieważ to by bardzo wzmocniło Zachód, który jest wspólnym, strategicznym wrogiem zarówno Chin, jak i Rosji. I nie jest w interesie Chin eskalacja tego konfliktu. Czyli na przykład przekształcenie się to w wojnę regionalną, czy wręcz w wojnę światową, eskalacja do poziomu nuklearnego. W związku z tym wszelkie przecieki mówią, że rzeczywiście Chiny i osobiście Xi Jinping wywierał presję na Rosję, aby powstrzymała się od użycia broni jądrowej w konflikcie ukraińskim, co bardzo niepokoiło Amerykanów i było kilka takich sytuacji, kiedy Rosji udało się przekonać Stany Zjednoczone, że istnieje groźba takiego scenariusza i wówczas wydaje się, z tego co wiemy, to co zostało opisane przynajmniej z źródeł amerykańskich, tego typu kontakty nastąpiły i Chiny rzeczywiście interweniowały na Kremlu, jeśli chodzi o powstrzymanie się od eskalacji. Więc tego Chiny nie chcą. Chiny mają problem, pewien dylemat, bo w pewnym sensie oczywiście wojna też szkodzi Chinom na dwa sposoby, które ze sobą są powiązane. Przeszkadza w wykorzystaniu szlaków komunikacyjnych, transportowych w ramach jednego pasa, jednego szlaku. Pamiętajmy, że ta trasa północna, kolejowa wiedzie przez terytorium Rosji, Białorusi i Polskę do Europy. Co prawda, ze względu na problemy na Morzu Czerwonym, ona była przejściowo w większym stopniu wykorzystywana, ale są coraz większe problemy z tym szlakiem. To Chiny widzą i to jest pewien problem, ponieważ są oczywiście rozwijane szlaki alternatywne, ale mimo wszystko Chiny chciały utrzymania tego właśnie szlaku. No i przede wszystkim ta wojna również powoduje, że do tej pory przynajmniej powodowała, że Zachód był bardziej zjednoczony i że wpływy amerykańskie w państwach zachodnich narastały. Była większa współpraca państw zachodnich wobec zagrożenia rosyjskiego. Więc to było coś, co utrudniało również penetrację Europy przez Chińczyków, którzy są zainteresowani tą penetracją gospodarczą Europy. A w sytuacji, kiedy oni są stawiani przez Europejczyków przed takim diktum, że mamy problem z bezpieczeństwem, bo wy jesteście sojusznikami de facto rosyjskimi, w związku z tym zaczniemy was traktować być może jako sojuszników naszych wrogów, w związku z tym będziemy musieli ograniczać z wami współpracę. To jest problem dla Chin. Oni dlatego bardzo się starają, żeby stworzyć to wrażenie, że są tutaj stroną
neutralną. Więc to nie jest tak, że ta wojna nie szkodzi Chinom. Również sankcje amerykańskie, które pośrednio uderzają w chińskie firmy, bo również chińskie firmy, te, które zdecydowały się na współpracę z Rosją i przekroczyły pewne granice w tej współpracy, są objęte sankcjami, to Chińczycy się bardzo obawiają kosztów amerykańskich sankcji. Więc to jest rzeczywiście ten element tego rachunku chińskiego. A Trump może pańskim zdaniem znaleźć jakieś narzędzie nacisku na Chiny, żeby one z kolei nacisnęły na Rosję? No, wydaje się, że przede wszystkim to są te narzędzia ekonomiczne, natomiast nie jestem przekonany, czy główną jakby motywacją potencjalną Trumpa, Amerykanów jest akurat Rosja w tym wypadku. No, wszyscy wiemy, że jest strategiczna rywalizacja Oczywiście. amerykańsko-chińska i po prostu Stany Zjednoczone są zaniepokojone gwałtownym tempem wzrostu chińskiego, przede wszystkim wzrostem potencjału technologicznego chińskiego, które pod pewnymi względami zaczyna górować nad nie tylko europejskim, co jest jasne, ale też amerykańskim. W związku z tym to jest główną motywacją, a nie Rosja. Rosja gdzieś tam w tle może funkcjonować, natomiast to nie jest główny problem. Ale tu dochodzimy do jakby zasadniczej kwestii. Im bardziej napięte będą relacje amerykańsko-chińskie, tym bardziej Chiny będą skłonne do zacieśniania współpracy z Rosją. Mówią zresztą, dają to dosyć otwarcie do zrozumienia. I to też jest w pewien sposób element szachowania ze strony Chin, że mówią, że nie naciskajcie na nas, nie traktujcie nas jak wrogów, ponieważ tak naprawdę wepchniecie nas w ramiona rosyjskie, nie będziemy mieli innego wyjścia, tylko zawrzeć szeregi. I to jest przyczyna, dla której Rosjanie tolerują asymetryczny sojusz z Chinami. Rosjanie uważają, że owszem, to jest bardzo asymetryczna relacja, to jest jednak duża zależność, nie do uniknięcia obecnie, ale Chiny potrzebują Rosji i ze względu na konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym Chiny nie zrobią niczego poważnego, co by zaszkodziło Rosji. Taka jest kalkulacja Kremla, więc w pewnym sensie mamy tutaj do czynienia z takim szachowaniem się tych stron. Jaka jest strategia, pańskim zdaniem, jaka jest strategia Putina na szerzej, nie tylko na przetrwanie, bo powiedział pan, teraz to jest takie przetrwanie, tak? Przeczekanie. Czekamy na ich gesty, my będziemy trwać, walczyć, ten front będzie się powoli posuwał, może w pewnym momencie się załamie, i oni będą zmuszeni do jakiegoś potężnego kompromisu. A następny krok, czy następne kroki, jakie pańskim zdaniem mogą być? Na ile w pana ocenie realne jest to, że jeśli ten kompromis będzie rzeczywiście taki w miarę korzystny dla Rosji, to za 2-3 lata będzie następny ruch gdzieś na zachód. Jak on chce dalej odbudowywać swoje wpływy w tej strefie interesującej dla niego? Bo jeszcze warto to powiedzieć, nie, że ja nie wiem, jak pan sądzi, ale kiedy ja słyszę Donalda Trumpa mówiącego o budowie, nie wprost, ale o budowie strefy wpływu, Grenlandii, Kanał Panamski, Kanada, tak, bo musimy odbudować pozycję Stanów. Jest to logiczne, tak, można się z tym nie zgadzać, ale jest w tym logika. To mi się wydaje, że Władimir Putin jest szczęśliwy i mówi, jasne, chłopie, ty bierz Grenlandię, tak, my tutaj wpłyniemy na Europę Środkową, podzielmy się, koncern mocarstw, tak, podzielimy się wpływami, będzie pokój na świecie i jakby dogadamy się przecież. Zacznę może od końca. Jest szczęśliwy i nie do końca jest szczęśliwy Putin z tego powodu. Jest szczęśliwy z powodu tych bardzo radykalnych wypowiedzi Trumpa, ponieważ one
powodują napięcia i problemy w relacjach z sojusznikami i partnerami Stanów Zjednoczonych. Jest to absolutna korzyść rosyjska. Rosjanie, biali, puszyści mogą tutaj, tak jak ambasador rosyjski w Danii, stwierdzić, że no, to są nieodpowiedzialne wypowiedzi, to jest typowe dla Stanów Zjednoczonych, imperialne gesty i tak naprawdę sugestia poważnych naruszeń prawa międzynarodowego. No tak, ale skoro oni to robią, no to my też przecież możemy, nie? No bo ci duzi tak robią. Ale tak naprawdę największym problemem potencjalnym dla Putina ze strony Trumpa jest to, że Trump się stanie drugim Putinem. Cała polityka rosyjska wobec Zachodu oparta była na założeniach, że po pierwsze mamy do czynienia ze strategicznym słabnięciem Zachodu, ale też mamy do czynienia z pewną kulturą polityczną, typową dla Europy, ale też w pewnym sensie również dla Stanów Zjednoczonych, opartą na takiej projektowaniu racjonalności na drugą stronę. I wierzę, że jak usiądziemy sobie, pogadamy o naszych interesach, to możemy się dogadać i generalnie wszyscy tak naprawdę chcemy bezpieczeństwa, pokoju, rozwoju. No to są uniwersalne wartości i w związku z tym możemy się dogadać, co powodowało, że zachodnia polityka wobec Rosji była bardzo przewidywalna, czyli było jasno deklarowane cele, polityka zasadniczo zgodna z tymi celami, poszukiwano kompromisów, starano się rozmawiać, starano się szukać jakby no, tego racjonalnego jakiegoś złotego środka w uzgadnianiu interesów. Deklarowano, że nie chcemy szkodzić Rosji, że nie chcemy zmiany reżimu w Rosji, że nie chcemy zniszczyć gospodarki rosyjskiej. W związku z tym nie zrobimy różnych rzeczy wobec Rosji, nie uciekniemy się do radykalnych sankcji. Pamiętajmy o tym, że te sankcje ciągle zachodnie są ograniczone. One nie dotknęły w dużej części sektora gazowego rosyjskiego, one nie dotknęły części sektora naftowego rosyjskiego, one nie dotknęły sektora nuklearnego rosyjskiego zasadniczo. W związku z tym główne źródła dochodu Rosji w dużej mierze są ciągle nienaruszone. I to jest tajemnica, dlaczego w dużej mierze te sankcje nie działają tak, jakby niektórzy sobie tego chcieli. Natomiast jeżeli przychodzi do władzy ktoś, kto traktuje nieprzewidywalność jako naturalne narzędzie swojej polityki, czyli dokładnie to, co robi Putin wobec Zachodu, to Rosja ma problem. Ponieważ Rosja miała do czynienia z bardzo przewidywalnym Zachodem. Wiedziała, jakie będą reakcje, mogła przewidzieć. W zasadzie wszystko. Wszystkie oświadczenia można było sobie napisać, jakie pojawią do tego się. stopnia, że bardzo Rosja rozwinęła tak zwaną kontrolę refleksyjną, czyli Kontrolę refleksyjną? Co tak, to kontrola jest? refleksyjna to jest takie pojęcie dotyczące wojny psychologicznej i informacyjnej. Chodzi o generalnie podjęcie takich działań, które spowodują określoną i zaplanowaną reakcję drugiej strony i wywołają po pierwsze określone wrażenia i przekonania i na bazie tych wrażeń i przekonań po stronie przeciwnika ten przeciwnik podejmie dokładnie takie działania, jakie strona inicjująca sobie zażyczyła. Wiele rzeczy tak właśnie się odbywało w relacjach między Rosją i Zachodem. Rosja podjęła jakieś działania, na przykład postraszyła jakąś eskalacją, czy na przykład bardzo umiłowany przez Rosję odwołanie się do broni nuklearnej i groźby jej użycia. Przebieg debaty, decyzje ograniczające różne działania zachodnie, deklaracje wstrzemięźliwości, ograniczenia nałożone na Ukrainę w kwestii użycia broni zachodniej. To jest właśnie kontrola refleksyjna. Natomiast z politykiem niestandardowym, który dziś mówi jedno, a jutro mówi co innego,
który deklaruje coś, a robi co innego, który może w ciągu dni przejść od oferty wielkiego porozumienia i wspaniałych wizji, wspaniałych długoterminowych relacji do bombardowań i użycia całej potęgi ekonomicznej i militarnej, to jest poważny problem. Więc to jest największy problem dla Putina. Trump, który pod pewnymi względami zaczyna przypominać Putina. Rosjan to jest szalenie niekomfortowa Co może być sytuacja. właśnie z naszego punktu widzenia korzystne, na przykład gdyby się zdecydował, gdyby Trump uznał, że Putin poniżył go w rozmowach, no to wyśle tam tych atakamsów. No na razie na mamy Ukrainę, taki scenariusz. 5 ton i na razie strzelać mamy na Moskwę. taki, to jest tak zwany, ja mówię czasami o teorii dobrego Trumpa i teorii złego Trumpa, czyli no mniej więcej wszyscy wiemy, o co chodzi. Zły Trump to jest Trump, którego Ukraina nie obchodzi i który szybko jakby wymusza deal, który tak naprawdę jest bardzo niekorzystny dla Ukrainy, oznacza faktyczne jakby utratę suwerenności przez Ukrainę. I tak naprawdę przestaje się interesować Europą i stara się wyjść z Europy, traktuje Europejczyków jako przeciwników, no i generalnie jesteśmy w bardzo poważnych tarapatach. Teoria dobrego Trumpa to jest Trump, który składa pewną nieformalną ofertę Rosjanom, oni oczywiście ją odrzucają, poniżając Trumpa w pewnym sensie, który miał rzeczywiście dobrą wolę szybkiego rozwiązania problemu. Trump się denerwuje i w związku z tym uderza w Rosję sankcjami ekonomicznymi i zwiększeniem wsparcia militarnego dla Ukrainy. To co pan mówi, to nie jest takie... Trumpa. Tak, ale to nie jest taka... To nie jest Trump nieprzewidywalny, tak? Bo znaczy o tym... W tych jego publicznych, najgłośniejszych wypowiedziach tego nie było, no ale w wypowiedziach ekspertów, ludzi jakoś tam z nim związanych, czy analizujących to, co piszą, mówią jego współpracownicy, no to taki scenariusz jest bardzo był od jakiegoś czasu już poważnie rozważany, tak? Znaczy, że złoży jakąś propozycję, tam ci nie przyjmą, no to on uderzy mocniej. Problem polega na tym, na co zresztą Ukraińcy zaczęli. Problem polega na tym, że z otoczenia Trumpa słyszymy bardzo różne rzeczy. To prawda. Słyszymy w zasadzie wszystko to, co przed chwilą powiedzieliśmy. Dlatego to jest problem i to jest też ten element nieprzewidywalności, który również jest problemem dla Rosji. Znaczy paradoksalnie mamy wspólny problem. I Zachód, i w sensie Europejczycy, sojusznicy Stanów Zjednoczonych i Rosja. Tym problemem jest nieprzewidywalność Trumpa, która może być zarówno korzystna, jak i zarówno niekorzystna, zależy w jakim kierunku te działania pójdą. Ale chciałbym wrócić do pierwotnego pytania, które jest bardzo ważne, a mianowicie dlaczego jakby jaki jest ten plan rosyjski, jak daleko oni chcą się posunąć. Otóż tu akurat jest to dosyć proste, ponieważ oni to wszystko powiedzieli i napisali. Wszystko to mamy, wręcz na papierze. W grudniu 2021 roku Rosja przedstawiła w ramach tych rozmów zainicjowanych przez Amerykanów w celu ratowania pokoju 2 projekty traktatów o bezpieczeństwie. Jeden ze Stanami Zjednoczonymi, drugi z państwami członkowskimi NATO. Nie z NATO, tylko z państwami członkowskimi NATO. I tam na tych kilkunastu punktach, to były krótkie dosyć dokumenty, które są publiczne, była cała lista żądań rosyjskich. Ona w skrócie się sprowadzała do tego, że musimy jakby zrewidować architekturę bezpieczeństwa europejskiego, uznać faktycznie, znaczy to nie było tak napisane, ale chodzi o to, jaka jest wymowa tego, co tam jest. Zachód musi uznać rosyjską strefę wpływów na obszarze postradzieckim, powinniśmy utworzyć strefę buforową bezpieczeństwa w Europie Środkowej, czyli taki obszar, gdzie będzie zakaz agresywnej
wobec Rosji, działalności wojskowej, gdzie nie będzie znaczących instalacji, a przede wszystkim wszystkie natowskie wojska wycofają się z tego regionu, czyli generalnie jest to powrót do sytuacji sprzed rozszerzenia NATO. Bez formalnego rozwiązania sojuszu, bez jakby formalnego wyjścia państw tak zwanych nowych członków, chociaż to brzmi dziwnie po tylu latach, z sojuszu, ale de facto z anulowaniem wojskowych konsekwencji rozszerzenia NATO. No i wycofanie się de facto wojskowe Amerykanów z Europy, zaczynając od wycofania broni jądrowej taktycznej. Więc to oczywiście są postulaty, które zostały położone przez Rosjan na stole, które są nie do przyjęcia. One zostały odrzucone, mimo że była próba podjęcia na ich bazie dialogu, którą z kolei Moskwa zignorowała. Ale to nam pokazuje jakby jak daleko sięgają te ambicje. I Rosjanie o tym mówią od wielu miesięcy. To tak naprawdę to nie jest problem Ukrainy. Ukraina sama się rozwiąże. Zachód przestanie udzielać pomocy Ukrainie, problem ukraiński się sam rozwiąże. W domyśle Ukraina po prostu upadnie i będzie zdana na łaskę rosyjską. Prawdziwe rozmowy muszą się toczyć na temat dużo szerszy, na temat bezpieczeństwa europejskiego i de facto bezpieczeństwa globalnego. Wielokrotnie Rosjanie używają w komunikacji, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, takiego wytrycha praprzyczyny konfliktu. Porozumienie pokojowe nie tylko ma dotyczyć Ukrainy. Ono ma likwidować praprzyczyny tego konfliktu. Co to znaczy praprzyczyny? Putin to zdefiniował. Praprzyczyną konfliktu jest wieloletnia, a w zasadzie trwająca już dekady antyrosyjska, agresywna polityka Zachodu, Stanów Zjednoczonych i NATO. W związku z tym Zachód, NATO, Stany Zjednoczone muszą po prostu kompletnie zrewidować swoją politykę i w pewnym sensie odwrócić to, co się stało, czyli te szkody, które zostały Rosji strategicznie wyrządzone po zakończeniu zimnej wojny, powinny zostać w dużej mierze anulowane. Czyli wracamy tutaj do kwestii właśnie strefa wpływów rosyjskich na obszarze postradzieckim, strefa buforowa w Europie Środkowej i faktyczne wycofanie się Amerykanów z Europy. O to chodzi Rosjanom. I mówią dosyć wprost, ostatnio coraz mocniej, że my jesteśmy gotowi rozmawiać tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Nie z Ukrainą, która jest pionkiem, nie z Europejczykami, którzy nie mają tutaj żadnego wpływu, tylko rozmawiamy z rzeczywistym decydentem, który ma wpływ na sytuację, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. A do takiego dialogu o fundamentalnych kwestiach jesteśmy w Moskwie gotowi. Czy jest pan sobie wyobrazić sytuację, w której te dwie strony się porozumiewają w najbliższych miesiącach? Co by musiało się stać? Trudno mi to sobie wyobrazić, ponieważ postulaty rosyjskie są niezwykle radykalne. One są po prostu nierealistyczne, nawet biorąc pod uwagę najbardziej optymistyczne scenariusze rozwoju sytuacji, że jest problematyczny, że rosną problemy na froncie ukraińskim i rosną problemy z jednością Zachodu i na przykład pojawia się brak konsensu w Unii Europejskiej nawet dla przedłużenia sankcji, już nie mówiąc o wprowadzaniu nowych. Nawet w takiej sytuacji nie wyobrażam sobie zgody na fundamentalną rewizję ładu europejskiego i po części również globalnego, zgodnie z tym, co Rosjanie sobie życzą. I wydaje mi się, że oni również to wiedzą. Także plan polega na tym, żeby zyskać maksimum tego, co się da. I tu dochodzimy do tej sytuacji, że Rosjanie, dopóki mają taktyczną inicjatywę, dopóki mają przewagę, dopóki widzą, że druga strona słabnie i nie ma tak naprawdę woli do tego, żeby tę sytuację zmienić,
oni będą iść naprzód i oni będą czekać, aż pewne korzyści same im wpadną w ręce. Co może to zmienić? Tylko zmiana naszej polityki i zmiana naszej percepcji. Jeżeli Zachód i kluczowe państwa zachodnie przestaną być niewolnikiem strachu przed eskalacją, bo to jest to, czym nas straszy Rosja. Ona mówi, alternatywa dla kapitulacji to jest eskalacja do poziomu niewyobrażalnego, wręcz do poziomu III wojny światowej. Więc jeżeli Rosjanie słyszą od kolejnych amerykańskich prezydentów, słyszeli to od Bidena, teraz usłyszeli to również od Trumpa, że musimy zapobiec III wojnie światowej, no to jest dokładnie to, o co chodzi Rosjanom. To jest właśnie zarządzanie refleksyjne. Więc jeżeli my się nie będziemy bać znaczącego zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy, zniesienia wszelkich ograniczeń w atakach ukraińskich na Rosję, które rodzą problemy, to jest problem polityczny, bo jeżeli w tej chwili drony ukraińskie spadają i uszkadzają rafinerie rosyjskie, czy eksplodują gdzieś nad rosyjskimi miastami w głębi Rosji, to jest to problem polityczny. On nie powoduje, że Putin jest zagrożony, ale to jest propagandowy i polityczny problem dla Kremla, bo on pokazuje, że ta wojna dotyka tych ludzi, którzy chcieliby od niej być z daleka i że tak naprawdę ten Kreml nie jest w stanie efektywnie tych ludzi chronić, że ta wojna coraz bardziej ich dotyka. Jeżeli by rakiety zaczęły zachodnie przez Ukraińców wystrzeliwane spadać w takich strategicznych miejscach w głębi Rosji, to ten problem by się poważnie zwiększył. I potężny arsenał z ekonomicznych sankcji, ciągle niewykorzystanych. Ciągle się obawiamy konfiskować i przeznaczyć na pomoc Ukrainie zamrożonych prawie $300 miliardów rezerw Banku Centralnego Rosyjskiego. One są zamrożone. Wszyscy wiemy, że one są dla Rosji stracone. Nawet sami Rosjanie są o tym przekonani, a my się boimy wykorzystać tego dla wsparcia Ukrainy. Boimy się uderzyć poważnie sankcjami w sektor ropy naftowej rosyjskiej i blokować tak naprawdę różnymi działaniami rosyjski eksport. Sankcjonowanie tak zwanej floty cienia to są bardzo dobre kroki, one powodują problemy dla Rosji, ale one nie są wystarczające. Obniżenie poważne pułapu cenowego na ropę, uderzenie bezpośrednio w kluczowe firmy gazowe, naftowe i atomowe rosyjskie, w Rosatom, to są działania, które naprawdę potężne problemy wywołałyby w Rosji, niosąc ze sobą ryzyko. I to jest problem, jakie ryzyko my jesteśmy gotowi zaakceptować. Bo to jest po pierwsze ryzyko konsekwencji gospodarczych, które są nieuchronne. Jeżeli my zdejmujemy kilkanaście procent podaży na rynku ropy globalnie, no to nieuchronnie to musi prowadzić nawet przy wzroście podaży z innych źródeł do wzrostu cen. A z drugiej strony to jest problem rzeczywistej odpowiedzi rosyjskiej, bo Rosjanie pierwsze co zrobią, to nas przetestują. To pomyślą sobie, nie, to niemożliwe. Oni tylko tak udają, oni naprawdę nie są do tego zdolni, oni się boją. No to pokażmy im. W związku z tym eskalacja tak zwanej wojny hybrydowej, którą mamy do czynienia. Mamy już przecież. Problem polega na tym, że ta eskalacja przecież następuje na Bałtyku. Oczywiście, że następuje. Na stale następuje. Rosjanie przesuwają systematycznie granice. Oni gotują żabę. Tak. Oni gotują żabę. I teraz mamy dwa wyjścia.
albo udawać, że nic się nie dzieje i próbować jakieś działania defensywne podejmować. No oczywiście, no to jest potrzebne i staramy się to robić, chronić, ale no nie da się ochronić przed niesłychanie już w tej chwili sieciowymi i łatwymi do organizacji na przykład sabotażami rosyjskimi. Nie da się monitorować bez przerwy całej infrastruktury. To jest po prostu niemożliwe fizycznie. Tak. I co w tej sytuacji jest potrzebne? Kontratak. Tylko kontratak jest sposobem na przekonanie Rosjan, że ich działania są szkodliwe, ale tutaj trzeba przestać się bać, niestety, i zaakceptować to ryzyko. Paradoksalnie jedynym politykiem na świecie, po którym mógłbym się tego dzisiaj spodziewać, to jest Donald Trump. Bo żaden z przywódców europejskich, nie widzę takiej woli, takiego nastroju, ani w społeczeństwach, ani wśród polityków, ani takiego lidera, który mógłby podjąć taką decyzję. I to jest, dochodzimy tutaj do jakby nieprzewidywalności, bo mamy znowu, to jest teoria dobrego Trumpa. Tak. Że Trump poprzez pewne radykalne działania jest w stanie dokonać pozytywnego przełomu i zmusić tak naprawdę Rosję do rzeczywistej akceptacji zamrożenia konfliktu. Bo to, czego potrzebuje Ukraina, to jest zamrożenie tego konfliktu, nie rozwiązanie, nie jakieś wielkie, strategiczne deale, które zawsze będą korzystne w dużym stopniu dla Rosji, a niekorzystne dla nas. Ale z drugiej strony mamy te niebezpieczeństwo, że nie będzie tej chęci, ponieważ będzie uznanie, że stawka nie jest na tyle duża, że tak naprawdę są inne ważniejsze rzeczy i że no Rosja musi dostać swoje, Rosję trzeba jakoś uspokoić, Rosję trzeba jakoś zaspokoić. To było to myślenie wielu poprzednich administracji elit zachodnich, że Rosja ma jakieś rzeczywiste interesy bezpieczeństwa i rzeczywiste obawy i po prostu ich zaspokojenie spowoduje, że Rosja poczuje się pewnie i nastąpi trwały pokój i stabilność. To jest nieprawda. Rosjanie każdą korzyść, każdy tego typu pokój przyjmą z chęcią, natomiast dla nich to będzie oznaka słabości i dla nich to będzie przygotowanie do kolejnego etapu. Oni po prostu pójdą dalej. Pójdą tak daleko, dopóki nie natrafią na fizyczne przeszkody. Tak jest. Zgadzam się z panem i no, zobaczymy. Nie wiemy, który Trump wygra w Trumpie. Ale być może w najbliższych tygodniach będziemy się tego dowiadywać i miejmy nadzieję, że to będzie ten Trump, którego my uznamy za tego lepszego. Bardzo panu dziękuję za tą fascynującą opowieść i analizę. Dziękuję bardzo. Marek Mękiszak, kierownik zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzięki serdeczne. Dziękuję państwu. Oczywiście napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Jeśli podobała wam się ta rozmowa i lubicie oglądać Układ Otwarty, rozważcie wspieranie na patronite.pl, ale przede wszystkim subskrybujcie i oglądajcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.